Cześć wszystkim, Łukasz z tej strony. Z racji tego, że w Japonii też się doczekaliśmy kwarantanny, ostatnio w ogóle nie wychodzimy z domu i nie jeździmy na żadne wycieczki przez to. Dlatego postanowiłem, że może od tej pory będę wam bardziej opowiadał niż pokazywał Japonię, o jej kulturę i obyczaje. Mam też niewykorzystany materiał z naszej ostatniej wycieczki do Gunma Safari Park. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ jest to pierwszy raz byłem na safari i w ogóle byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem, że w Japonii jest jakiekolwiek safari, bo bardziej utożsamiałem safari z Afryką lub jakimiś bardziej egzotycznymi państwami. A więc bez zbędnego przedłużania zapraszam. A więc safari znajduje się w mieście Tomioka, które jest położone na południowy zachód od Maebashi, jakieś niecałe 30 km. Wstęp kosztuje 2700 jenów, natomiast jeżeli kupicie bilety przez internet i zapłacicie w konbini, to dostaniecie zniżkę 500 jenów. Jest też opłata za parking 300 jenów, więc jeżeli chcecie na przykład po zwiedzaniu safari zostawić auto i zjeść sobie coś w restauracji lub pójść do wesołego miasteczka, które się tam znajduje, to kosztuje to 300 jenów. Samo safari znajduje się w takim fajnym, klimatycznym miejscu. Trzeba przejechać przez tunel. Jak się przejeżdża przez ten tunel, to ma się wrażenie, że przejeżdża się do zupełnie innego świata. To jest takie wrażenie. I samo safari znajduje się też tak jakby, jest otoczone pasmem górskim, co też tak jakby potęguje wrażenie izolacji od reszty świata. Przy wjeździe dostaliśmy tableta z interaktywną mapą i przewodnikiem głosowym, w którym można było sobie nawigować drogę oraz dowiedzieć się ciekawych rzeczy o... No dobra, nie ciekawe rzeczy, po prostu ta babka cały czas nudziła. W każdym razie każdą część parku odgradzają bramy, które otwierają się w taki sposób, że od razu mi się przypomniał film Jurassic Park. Od razu sobie pomyślałem, że cały ten park mi w zasadzie przypomina ten film. To jest taki duży plus dla mnie, ponieważ jestem fanem tego filmu. To Jurassic Park. Zaraz po wjechaniu do sekcji afrykańskiej, czyli pierwszej sekcji, jaka w ogóle jest w parku, ukazały nam się żyrafy i muszę przyznać, że byłem trochę zawiedziony, ponieważ znajdowały się one za ogrodzeniem, a moje wyobrażenie o safari było takie, że zwierzęta chodzą sobie pomiędzy samochodami, także chodzą na wolności. Żyrafy mogą być zamknięte z tego powodu, ponieważ kolega nam powiedział historię taką, że jak był wcześniej tutaj z tatą, to żyrafa odgryzła im antenę z dachu, więc może to jest po prostu dla bezpieczeństwa samych żyraf, jak i anten samochodowych. Zwierzę, które wywarło na mnie pierwsze duże wrażenie w parku, to nosorożce, ponieważ mieliśmy okazję je zobaczyć dosyć z bliska. No są to bardzo potężne zwierzaki, które ważą chyba co najmniej pół tony. Przecież nie wiem, nie znam się. Przynajmniej sprawiały takie wrażenie. Zaraz po sekcji afrykańskiej jest sekcja amerykańska, której niestety nie zobaczyliśmy zbyt wiele, ponieważ ona była dosyć krótka. I teoretycznie tam powinny być bizony i... Buffalo to się nazywa? Buffalo to są te bizony? Właśnie. W każdym razie w sekcji amerykańskiej były same jakieś takie nudne rzeczy, jak jakieś żubry i jelenie. Nie no, żartuję, oczywiście są ciekawe, ale... Zaraz po sekcji amerykańskiej była sekcja japońska, w której główną atrakcją są japońskie niedźwiedzie, które są takimi miniaturkami grizzly i mają taką tutaj białą plamkę. Oraz były japońskie makaki, które mieliśmy już okazję zobaczyć w parku Jigokudani i filmik zrobiłem jakiś czas temu, tutaj możecie go zobaczyć. Po dotarciu do centrum parku jest taka sekcja zoo, gdzie można zostawić samochód na parkingu. Były tutaj dwa najbardziej przerażające zwierzęta dla mnie, a mianowicie emu i struś. No i jeżeli ktoś się boi śliny, możemy do tego dorzucić też lamy, które oczywiście plują, na co popadnie. Dlaczego emu i struś? Ponieważ każde inne zwierzę było odgrodzone jakąkolwiek formą bariery, czy to drzwiami samochodu, czy całą jakby kratą, siatką. Natomiast ci oto przedstawiciele gromady ptaków posiadają wyjątkowo długie szyje i były za stosunkowo niskim ogrodzeniem, co w połączeniu z brakiem ostrożności zwiedzającego mogło skutkować dosyć bolesnym udziowaniem z zaskoczenia. Była też tutaj śmieszna sytuacja ze zbłąkaną owieczką,
która postanowiła opuścić swoje ogrodzenie. Podbiegła ona do pewnej pani, która właśnie stała blisko wybiegu strusia. Zaczęła tą owieczkę karmić. Natomiast nie zdawała sobie sprawy, że zaraz za nią znajduje się struś. I ten struś zaczął tak chodzić w prawo i w lewo, tak jakby się przymierzał właśnie do ataku. No ale całe szczęście ktoś ostrzegł tą panią w porę, że za nią znajduje się właśnie ten złowieszczy ptak i zdążyła się odsunąć. Ale sądzę, że jakby tam jeszcze posiedziała z minutę, to pewnie by ją dziabnął. Okazało się, że znajdują się też tutaj wybiegi z lwami oraz tygrysami, które można karmić własnymi rękoma, to znaczy kurczakiem oczywiście. Jest strasznie słabe. W porze karmienia pracownik wraz z grupą zwiedzających przychodzą i zostają otwarte takie otwory w ogrodzeniu, przez które można podawać szczypcami mięso zwierzętom. Proces ten jest dosyć niepokojący, ponieważ z jednej strony ma się wygłodniałe lwy, a z drugiej strony wygłodniałe tygrysy, które dosyć głośno ryczą podczas tego całego karmienia. No, fajnie przeżyć coś takiego, natomiast nie zostałbym tam dłużej. Na terenie parku znajduje się również rezerwat dla wilków, w którym są one rozmnażane i przywracane do warunków naturalnych. Na samym środku tego zoo jest też taki wybieg z dużym żółwiem, gdzie jest napisane ostrzeżenie, żeby tam nie podawać mu palca, bo może po prostu odgryźć go. Że ma taką siłę w tym swoim dziobie, że może go odgryźć. Could you pet him? Dosyć przerażający żółw. Po tym jak już skończyliśmy się kręcić po tej części zoo, wróciliśmy do auta i kontynuowaliśmy naszą wycieczkę. I zaraz po części zoo jest najbardziej niebezpieczna część całego parku. Most dangerous zone? T-Rex? Nice. A mianowicie część z tygrysami i z lwami. Znaczy te sekcje są oddzielone, tylko że po prostu zaraz po tej części zoo już są tylko takie miejsca, gdzie tygrysy i lwy sobie chodzą na wolności i nie ma żadnych ogrodzeń, nie ma żadnych wybiegów. I pod żadnym pozorem nie można oczywiście wychodzić z auta i otwierać okien. Z tego co zauważyłem, to tygrysy są o wiele bardziej spokojne niż lwy, ponieważ tygrysy syberyjskie po prostu sobie leżały na kamieniach i wyglądały bardziej jak posągi niż jak żywe zwierzęta. Takie standardowe koty, które sobie po prostu leżą i nic nie robią. Natomiast lwy, których było mnóstwo, co najmniej chyba z 20 jak tam było, no cały czas biegały, ruszały się, ale to pewnie była kwestia tego, że jak tam przyjechaliśmy, to pracownicy przeganiali je z samochodami. Nie wiem, pewnie chcieli wygonić je z klatki, żeby ją wyczyścić czy coś w tym stylu. W każdym razie lwy sprawiały wrażenie bardziej niebezpiecznych. Spokojnie mogły okrążyć nasz samochód tak, żebyśmy się nie mogli ruszyć. Pewnie też z tego powodu tam były co najmniej 3 jeepy pracowników, żeby w każdej chwili mogli zareagować. Była też taka sytuacja, w której lewica podeszła do naszego auta i zaczęliśmy czuć się otoczeni przez lwy i zaczęła ona gryźć lusterko i można było zobaczyć bardzo blisko jej kły. To chyba była taka najbardziej ekstremalna do tej pory sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w tym całym parku i no było dosyć takie, czuć było adrenalinę. W pewnym momencie poprosiłem mojego kolegę, żeby upewnił się, że mamy zablokowane drzwi. Widziałem w internecie, krąży taki filmik, na którym widać jak na innym safari gdzieś chyba w Afryce lwica podchodzi do auta i sobie po prostu otwiera drzwi w pewnym momencie, więc jest to możliwe. Sekcja z wami to jest już ostatni etap zwiedzania parku, potem się już po prostu wraca troszeczkę inną drogą, ale przez te wszystkie pozostałe wybiegi. Jak wróciliśmy do tej pierwszej sekcji, tej afrykańskiej, to spotkaliśmy grupę nosorożców, które chyba, nie wiem, czy to tak miało być, po prostu były na drodze, tak? No, uważam, że już nosorożce to są już tak duże zwierzęta, tak ciężkie, które spokojnie mogą staranować auto. Ja nie wiem, czy tak miało być. No ale no po prostu albo sobie wyszły same z wybiegu, albo zostały wypuszczone, tak, no. W każdym razie no to chyba bardziej się bałem tych nosorożców niż lwów, bo wiedziałem, że no jakby zdecydował się szarżować na nasze auto, to mielibyśmy małe szanse, żeby jakoś dobrze z tego wyjść.
Chyba najbardziej spokojne zwierzę to zebra, które się po prostu w ogóle nie ruszają. W pewnym momencie miałem wrażenie, że one są sztuczne. No chyba bardziej spokojnym zwierzęciem jest żółw. To gad. No więc to koniec naszej wycieczki i przyznam, że mi się bardzo podobało. Jestem cały czas zaskoczony, że w ogóle jest coś takiego jak safari tutaj w Gunmie. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję pojechać na jakiekolwiek safari, no to polecam, ponieważ jest to zupełnie inne przeżycie jak wycieczka do zoo. Z tego co wiem, to w Europie jest safari gdzieś w Belgii lub w Holandii, a nie wiem czy jest w Polsce, nie wiem, jeżeli ktoś zna jakieś jeszcze inne miejsce, gdzie można to w Europie odwiedzić jakiekolwiek safari, to dajcie znać w komentarzach. Jak tak teraz sobie myślę, to wycieczka do safari jest jakimś sposobem na nudę podczas epidemii, podczas kwarantanny, no bo jak się uprzeć, to w sumie nie trzeba wychodzić z tego auta, nie? Jak już wcześniej wspomniałem, z powodu stanu wyjątkowego, który jest wprowadzony w Japonii, no niestety nie będę jeździł na wycieczki w najbliższej przyszłości, no ale za to pojawi się więcej filmików takich przegadanych bardziej o kulturze i o zwyczajach tutaj w Japonii, więc subskrybujcie, ponieważ będą się pojawiać sukcesywnie nowe filmiki. Jeżeli podobał wam się ten filmik, no to dajcie łapkę w górę i koniecznie zobaczcie moje inne filmiki. A tymczasem na razie.